Witam serdecznie z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. No i mamy pierwszy unboxing w roku 2024. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobał ten unboxing i w tym roku startujemy z unboxingiem samolotu. Najnowszym modelu od firmy IBG Models. Ten model ukazał się pod koniec 2023, a mamy już 2024. Tak prezentuje się pudło. Jest to model w malowaniu ukraińskich sił powietrznych w skali 1,72. Tu mamy, IBG nam zafundowało 4 warianty, ale uwaga, spokojnie. To jest camo pikselowe. Tutaj mamy z drugiej strony samoloty, które do tej pory się ukazały. Tego coś nie za bardzo kojarzę. Przynajmniej opakowanie. Nie wiem, czy to nie będzie kolejny model. W każdym razie mamy tutaj serię MiG-ów 29. Dwa MiG-i 29 mamy w wersji w malowaniu ukraińskim. Dobrze mówię? Tak. I mamy jednego MiG-a 29 w polskich barwach. Jest to wczesny model z lat 90. Te MiG-i stacjonowały w Mińsku Mazowieckim. Macie oczywiście też unboxing. Teraz myślę, że najwyższa pora zajrzeć do pudełka. No trochę wypada tych rzeczy z tego pudełka. Instrukcja, posłuchajcie, przypomina mi instrukcję firmy Trumpeter, ewentualnie Hobby Boss. I tutaj zaskoczę Was. To nie jest w 100% model od firmy IBG Models, tylko jest to Su-27, tak zwany flanker w kodzie właśnie na to. Jest to model, zawartość tego modelu, jest to model, posłuchajcie, od firmy Trumpeter, mniej więcej z 2012-2013 roku. On był później modyfikowany, ten model, do innych wersji i my mamy ten najnowszy w tej chwili, który wydaje Trumpeter, ale oczywiście ten model mamy w malowaniu ukraińskim. Tak prezentuje się instrukcja. Klasyczna dla, tak jak mówię, format dla Trumpetera i Hobby Bossa. Bardzo ładnie to się zapowiada tutaj, jeżeli chodzi o instrukcję. No i tutaj mamy kolejne uzbrojenie, jakie możemy podczepić do tego samolotu. No, instrukcję mamy z głowy. Tutaj mamy specjalny arkusz przez IBG wydany, właśnie dotyczący malowania. Mamy z wszystkich rzutów malowanie, jak i również jakie kalkomanie, gdzie mamy nakleić. I co tutaj ciekawego mamy? Na przykład sobie weźmiemy ten model. I to jest, posłuchajcie, Air Show z Bratysławy, czerwiec 2004 rok, malowanie. Sierpień 2016 rok. Mamy tak samo z czerwca, lipiec 2011 i czerwiec Bratysława 2002 rok. Ciekawe oznaczenia. I tutaj mamy akurat pozostałe, na przykład na uzbrojenie, na pylony, jak mamy nakleić kalkomanie, więc jest co naklejać, jest co naklejać gdzie. No i tu mamy kalkomanie opracowane przez Foxbota, a wyprodukowane przez Techmod dla IBG. No i powiem Wam, tu mamy dwójkę w nawiasie i mamy Su-27P. I tu mamy kalkomanie, drugi taki potężny arkusz z oznaczeniami i dodatkowymi oznaczeniami do danej wersji. Ale mamy masę tutaj, powiem Wam, ojeju, jest tego dużo.
Wszystkie techniczne opisy mamy, oznaczenia. Jest tego trochę. I mamy tak, jedną ramkę, drugą, 4 małe, oszklenie i kadłub. No i oczywiście mamy ulotkę Baba Ryby. I teraz przechodzimy do takiego już detalowego oglądania tych części. Zaczniemy od kadłuba. Jeżeli chodzi właśnie o trumpetery i hobbybossy, to oni mniej więcej w ten sposób zabezpieczają zawsze swoje części. No i powiem Wam, że bardzo ładnie prezentuje się ten model. Nie jest to może model bardzo zaawansowany, ale ten model na pewno każdy miłośnik samolotów odrzutowych będzie na pewno zadowolony. Wzór tak się prezentuje, detal na kadłubie. Jest to wszystko wgłębne. Tak się prezentują skrzydła. Jedyną rzeczą, co mi się rzuciło w oczy, to jest to uzbrojenie dodatkowe. Tu mamy działko. I tak nie za bardzo mi się to spodobało. Już myślę, że w dzisiejszych czasach powinno być, teraz gdyby robił to Trumpek, na pewno by to poprawił. Na przykład cały ten element byłby do wklejenia. A tak prezentuje się z drugiej strony. Fachowców, którzy zajmują się właśnie tego typu samolotami odrzutowymi, bardzo bym prosił o jakieś uzupełnienie tutaj informacji na temat tego samolotu. I jak Wam w ogóle podoba się ten model? A osoby, które już oglądają jakiś czas mój kanał, a nie są subskrybentami i podoba Wam się mój kanał, to zapraszam, oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do subowania oczywiście, jak i również na przykład zachęcam również do zaznaczenia dzwonka przy subskrypcji, abyście byli informowani na bieżąco o nowościach na kanale. I tu mamy ramkę B. I tu mamy elementy związane z silnikiem, dziobem. Tak, dokładnie. Tu mamy wloty. Tak prezentuje się. Elementy są czyste, zero nadlewek. Akuratne, takie są akurat linie podziału na tym modelu. Nie za głębokie, ale też nie za płytkie. Coś kamera głupieje. O. Kolejna duża ramka. I to jest, posłuchajcie, ramka. Nie widzę literki. No i tak prezentują się elementy.
No tutaj koła to już bym wymienił, no jeżeli są gdzieś na żywiczne, na pewno. Tak samo zafundowałbym sobie, jeżeli już bym działał z tym modelem, chyba żywiczną kabinę. Tu mamy pojedynczą kabinę, przede wszystkim mamy, gdzie ona jest, tutaj proszę bardzo, ale mamy za to dwa foteliki, czyli najprawdopodobniej do innej wersji. Tak prezentują się fotele. Od wewnętrznej strony. I tu gdzieś widziałem deski rozdzielcze. O właśnie, tu mamy jedną i drugą. Oczywiście są kalkomanie. Tu mamy tak. No i zerkniemy sobie na oszklenie. Mamy, widzę, elementy do wnętrza kabiny, czyli mamy tutaj wyświetlacz HUD albo i nie HUD. No i tutaj mamy oszklenie. Jeżeli chodzi o klarowność tego, powiem Wam, zaraz coś tu wezmę. Ale jest naprawdę bardzo dobrze, nie ma żadnych załamań, jeżeli chodzi o grubość. Jest akurat. Jak zauważyliście, IBG dość dużo modeli wydało w ukraińskich barwach. Łącznie z tego, co pamiętam, z Duch Kijowa. No i powiem Wam uzbrojenie. Standardowe uzbrojenie, tak jak w poprzednich modelach, ale nie byłbym sobą i czułbym się, że trochę mamy raz, dwa, trzy ramki identyczne z uzbrojeniem, jak i również z pylonami. Nie, to nawet tutaj nie ma pylonów, to są wszystko lotki do rakiet. Bardzo cienkie są te lotki. No wiadomo, że gdyby były to fototrawione żywice, znaczy blaszki i żywiczne, zapewne byłoby udało się troszeczkę cieńsze zrobić. I zapewne tacy modelarze, którzy chcą mieć ten właśnie detal idealny, na pewno zakupią sobie dodatkowo elementy żywiczne. No i stateczniki pionowe, poziome. Wiem, krzesło skrzypi. Strasznie. Coś muszę z nim zrobić albo po prostu nowe zakupić. Ale siedziało na nim kilku potężnych chłopów i trochę tak zaczęło skrzypieć. Aha, no i same pylony. I to jest ostatnia ramka. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten unboxing. Zobaczyliście detal na modelu, jaki jest. Nie musicie nigdzie szukać, biegać, oglądać przez papierki, prosić się o otwieranie pudełek. Posłuchajcie, model jest oczywiście w mojej ofercie sklepu. Jest on na magazynie.
Więc osoby, które są zainteresowane, zapraszam do sklepu www.tankmodels.pl. Ja na dzisiaj Wam dziękuję. Życzę jeszcze na nowy rok, właśnie na ten nowy rok przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i żeby był ten rok dużo lepszy od poprzedniego. Tak dużo i żebyśmy mieli dużo modeli. Pozdrawiam Was, do następnego unboxingu. Trzymajcie się, cześć.